Nie no, totalnie młodsza siostra Justyny Steczkowskiej. No wygrał wokal. No powiem szczerze, że mam mieszane odczucia. Laska naprawdę, no była najlepsza. Ale mało się tu dzieje. Brakuje mi tu jednak czegoś więcej niż wiecie, pokazywanie jej stojącej na scenie. Mi brakuje przede wszystkim charyzmy scenicznej. Duże pole tutaj widzę do rozwoju. Tak czy inaczej myślę, że Grecja ma jednak zapewniony awans w finale. Cześć wszystkim, tu Miechulec, a dzisiaj wracam do Was z serią reakcji na piosenki z Eurowizji 2025. Dzisiaj Grecja. Grecja, która po kilku latach zorganizowała swoje preselekcje i moim zdaniem powinna stawiać na wybór wewnętrzny. Bo naprawdę bardzo trudno się to oglądało. Grecja absolutnie pobiła rekord Czarnogóry w czasie między rozpoczęciem preselekcji a odpaleniem pierwszej piosenki. 52 minuty z zegarkiem w ręku. Ale nie dość, że show było przedłużone, to jeszcze było mnóstwo reklam, występy gości z playbacku, no i oczywiście te wyniki, które nie były do końca jawne, nie były do końca transparentne, bo zobaczyliśmy na scenie trójkę finalistek, potem prowadzący wyczytał zwyciężczynię. No ale jakie były głosy jurorów, jakie były dokładnie głosy widzów? Tego na wizji nie zobaczyliśmy. Anyway, z Grecji na Eurowizję jedzie Klaudia. Czas na reakcję. Ale zanim to przypominam Ci oczywiście o subskrybowaniu mojego kanału. Jak pokazują statystyki, tylko co czwarta osoba subskrybuje mój kanał. Tak więc zmieńmy to, razem możemy to zrobić. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, by nie przegapić żadnego newsa, żadnej reakcji związanej z Eurowizją. Jak również zachęcam Was do odwiedzenia moich mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco prezentuję newsy i ciekawostki z Eurowizji. Początek a cappella, porządnie. No tutaj bardzo dobry wokal, naprawdę. Od razu słyszymy, że to jest ballada, że to będzie emocjonalna piosenka totalnie. Raczej wiecie, to jest utwór, gdzie zamykacie oczy i kontemplujecie, myślicie, macie swoje jakieś takie przemyślenia, wrażenia. Mało sceniczne, to na pewno, przynajmniej tutaj, w tej wersji. Nie, ale wokalnie super. No, to była jedna z najlepszych uczestniczek tutaj tych preselekcji, mimo że jeśli chodzi o dźwięk w tych selekcjach, no to raczej on był słaby, to nie była mocna strona tego koncertu. No a tutaj Laska naprawdę no, była najlepsza. Niezależnie od tego, czy ktoś lubi piosenkę, czy nie, czy była faworytką, czy nie. Zaśpiewała świetnie. Ale mało się tu dzieje. Brakuje mi tu jednak czegoś więcej niż wiecie, pokazywanie jej stojącej na scenie. O! No w końcu zaczęło się coś dziać. Bardzo ładnie to wygląda, natomiast co dalej? Nie no, totalnie młodsza siostra Justyny Steczkowskiej. Trudno mi się to ogląda, bo nie wiem, może to dzisiaj tak mam, ale po prostu nie czuję dzisiaj tego vibe'u. Zupełnie nie mam tych emocji i nie wiem, czy widz przed telewizorem, który będzie oglądał Eurowizję, po tym występie, po takim występie się będzie w stanie wczuć w to, co ona ma do przekazania, bo wiecie, jakby piosenka świetna, próbuje przekazać jakoś te emocje, ale występ jest żaden, nijaki. No tutaj trochę te błyskawice, no ale to jest, wiecie, no to jest taki basic. Na Eurowizji trzeba się postarać zdecydowanie bardziej. Trzeba wymyślić jakiś pomysł, jak to ograć, bo to ma naprawdę duży potencjał pod kątem właśnie emocji, no ale na razie to jest takie nieociosane. No tutaj coś w końcu się dzieje, w końcu tancerze gdzieś tam zaczynają współgrać z wokalistką. Pewnie w tym jest jakaś symbolika. No i znowu a cappella. No tak, to na pewno będzie mocna strona tego występu i na Eurowizji też można sobie taką sekwencję przedłużyć. No wygrał wokal. Wygrał wokal zdecydowanie w porównaniu do drugiej faworytki, która moim zdaniem miała lepszy występ, chociaż ten występ no, był trochę kiczowaty, aczkolwiek był do rozwoju, zdecydowanie. No i piosenka była bardziej taka chwytliwa, stadionowa. Natomiast no, nie wygrała, więc nie ma też o czym mówić. Jeśli chodzi o Klaudię, to piosenka jest naprawdę dobra, wokalnie świetnie.
No ale brakuje powera. Mi brakuje przede wszystkim charyzmy scenicznej, bo tak jak sobie porównuję, wiecie, wokalistów, którzy w ostatnim roku chociażby śpiewali ballady, no to jednak oni potrafili zaczarować publiczność. Zaczarować kamerę tak, że rzeczywiście wszyscy skupialiśmy się na nich. No tutaj, jeśli chodzi o te reakcje, słuchanie super, no ale jak to łączyłem po prostu z oglądaniem, no to nie bardzo. No nie bardzo, jakoś tak w ogóle mnie to nie porywało. Duże pole tutaj widzę do rozwoju. No ma stosunkowo też dużo czasu, no bo zostały do Eurowizji ponad 3 miesiące. Do zgłoszenia do Europejskiej Unii Nadawców, do organizatorów swojego planu na występ, no też zostało jeszcze kilka tygodni. Tak więc jest szansa na tę pracę i jest szansa na to, żeby faktycznie wykorzystać tę dwusceniczną scenę w Bazylei i zrobić naprawdę jakieś emocjonalne show. Bo na razie, można by powiedzieć z języka greckiego, jest lakonicznie, ale nie tyle, że treściwie, tylko tak bardzo oszczędnie. No ale może to jest taka strategia na preselekcję. No jest to konkurs piosenki, więc z drugiej strony no, wygrała piosenka, która moim zdaniem jest najmocniejsza. Wszystko też będzie zależało od tego, ile będziemy mieli wykonawców, wokalistów, artystów stricte potrafiących dobrze śpiewać, a ile będziemy mieli, wiecie, performerów, osoby, które będą nastawione na występ i te piosenki gdzieś tam będą bardziej chwytliwe niż wokalne, niż będące arcydziełami. No, ta piosenka jest raczej w tej pierwszej grupie, ale to dobrze, bo to na pewno jest projakościowe dla samego konkursu i myślę, że ma szansę też zmienić jego postrzeganie jako naprawdę profesjonalny konkurs z profesjonalnymi piosenkami. Tak czy inaczej myślę, że Grecja ma jednak zapewniony awans w finale. Mimo że głosują tylko widzowie, no to jednak diaspora grecka jest rozsiana po całej Europie, a to też jest popularny wybór. To też jest raczej popularny wybór w Grecji dla Greków, stąd to nie będzie jakaś wielka kontrowersja, to nie jest no name w kraju, że nikt na to nie będzie głosował. No i jeżeli nie będzie tragicznego występu, to myślę, że ten finał to jest taki pewny, a potem w zasadzie może być tylko lepiej, bo to jest taka piosenka, która jest dla mnie napisana pod jury. Fajnie, że słyszymy tam grecki, to też od wielu lat się nie zdarzało i to na pewno nie w takim wydaniu. Tak więc wow, super. To jest jakaś droga i fajnie, że wygrała akurat ta pod kątem właśnie jakościowym. No a jak będzie, to już zobaczymy w maju. Jestem ciekawy, jak Wam podoba się piosenka z Grecji na Eurowizję 2025. Dajcie znać w komentarzu, czy moje reakcje są podobne do Waszych, jak oceniacie ten utwór od 0 do 10. I oczywiście przypominam Wam o subskrybowaniu, lajkowaniu, komentowaniu i wspieraniu na różne możliwe sposoby mojego kanału. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!